Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Właśnie wychodzę z metra i zabieram Was tutaj na bardzo przyjemny spacer, a przy okazji opowiem Wam o moim kontrakcie modelingowym, jaki miałam w Grecji. Także dzisiaj będzie troszkę fotek, będę Wam opowiadać, jakie tam wrażenia z bycia młodą i piękną i szczupłą i z pracy w Grecji. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Wychodzę już z metra, bo właśnie coś nadjeżdża. Polka w Ameryce. To jest kolejny odcinek z tej takiej serii o modelingu. Pierwszy odcinek miałam taki, że opowiadałam Wam, jak w ogóle zaczynałam pracę jako modelka w Polsce, gdy miałam 16 lat, a teraz później przyjechałam do Nowego Jorku i też pracowałam w Nowym Jorku jako modelka. O tym też miałam odcinek, tam mogliście zobaczyć różne właśnie wideo i zdjęcia, więc możecie też tam sobie wrócić i pooglądać zdjęcia i z moich początków, i te ostatnie zdjęcia na przykład z Fashion Weeków, jakieś wideo, jakieś różne miałam kampanie, pełno miałam tych sesji zdjęciowych, także możecie sobie wrócić, pójść do tych odcinków i też sobie tam obejrzeć te rzeczy, jeśli jeszcze nie widzieliście. No i teraz Grecja. Jak to się stało, że w ogóle wyjechałam do Grecji? I to było tak, że modeling lubiłam bardzo zawsze robić. Byłam w tym, że tak powiem, dobra, w sensie klienci mnie zawsze lubili, bo zawsze starałam się być zabawna, uśmiechnięta, dobrze się ze mną pracowało. Dużo też jakby potrafiłam zrobić swoją twarzą czy swoim ciałem, więc też zawsze robiłam to, o co mnie proszono. Natomiast poszłam na studia i dla mnie studia wtedy były najważniejsze. I w momencie, kiedy byłam tak jakby u szczytu tego mojego potencjału, nazwijmy to modelingowego, to wtedy właśnie byłam na studiach. I inne moje koleżanki z modelingu decydowały się na przykład na albo zarwanie studiów, albo wzięcie roku przerwy, albo wzięcie, nie wiem, miesiąca wolnego, żeby pojechać gdzieś na kontrakt. A ja byłam apprehensive. Ja byłam trochę negatywnie do tego nastawiona. W sensie dzisiaj, jakbym mogła cofnąć czas, to pewnie też bym wzięła z miesiąc wolny. Natomiast wtedy było tak, że po prostu moim priorytetem była szkoła i na szkole się skupiałam. Dlatego też nie miałam dużo takich wyjazdów za granicę. Dopiero potem, jak zamieszkałam w Rzymie, to też jeszcze pracowałam jako modelka we Włoszech. To z tego będzie oddzielny odcinek. To opowiem Wam o wszystkich krajach, w których pracowałam jako modelka. Jeszcze w międzyczasie były Niemcy. Natomiast jeśli chodzi o Grecję, to właśnie starałam się jak najmniej czasu tam spędzić. Chcieli mnie na kontrakt, ale dla mnie priorytetem była szkoła, więc dla mnie najważniejsze było to, żeby skończyć tą szkołę, Uniwersytet Ekonomiczny, Stosunki Międzynarodowe, więc pozwoliłam sobie jedynie na 3-tygodniowy wyjazd, pomimo tego, że chcieli mnie tam po prostu dłużej. Ale no wiadomo, inne priorytety wtedy, tak? No i wyjechałam sobie na te 3 tygodnie. Pierwsza praca, jaką dostałam, to było w ogóle też fajne, bo to był mój pierwszy taki wyjazd samej, że wysyłają mnie, dają mi bilety lotnicze w ręce i wysyłają mnie samą, a ja sama muszę ogarnąć samoloty i przesiadki, dojechać do pokoju czy tam mieszkania. W sumie mieliśmy mieszkanie modelingowe, o tym też zaraz opowiem. No i w każdym razie wysłali mnie, ja mam 20 lat, rok 2006 i pojechałam właśnie w wieku 20 lat. Pierwsza praca była w Salonikach w Grecji i to był katalog, uwaga, ciuchów męskich. To co ja robię na ciuchach męskich? Otóż potrzebowali dziewczyny, ładnej dziewczyny, która się powygłupia. Miałam chyba z 6 pięknych modeli, ale po prostu Kanadyjczyk jakiś z Argentyny, też jakiś tutaj Hiszpan. Piękni mężczyźni, ja taka w środku, kurczę,
uchachana, szczęśliwa, że tutaj mam takie fajne przygody na planie. I 2 dni z nimi spędziłam tam i no po prostu to była tak dziwna sesja. Gdzieś jakieś trzymałam kule takie wielkie dyskotekowe, jakieś zabawki, jakaś niby siłownia, oblali mnie sztucznym potem, gdzieś na stole kładłam się. No po prostu sesja jest mega absurdalna, ale zdjęcia nawet są spoko. Teraz w czasie tutaj pokazuję Wam zdjęcia. Zdjęcia, powiem Wam, no nie najgorsze jak na to, co się zapowiadało. Ja tak po prostu byłam tam, mówię, Boże, co oni focą, to jest taki kicz, ale to było świetnie płatne i było fajnym fanem, bo też fajnych ludzi popoznawałam. Moja w ogóle pierwsza taka praca za granicą, więc dla mnie to było mega wydarzenie i bardzo mnie to ucieszyło. No i później zakwaterowali mnie w takim mieszkaniu modelkowym. W ogóle jak tylko dojechałam, to pierwsze co zrobili, to wzięli moje wymiary. Przyjechałam do agencji po lotnisku i pierwsze co, od razu mnie zmierzyli, żeby wiedzieć, jak mnie przedstawiać klientom, bo to jest tak, że jak zatrudniają na kontrakt, jak się wysyła modelkę, to trzeba najpierw wysłać tak zwane polaroidy. I to są zdjęcia w stroju kąpielowym, dwuczęściowym albo w jakiejś takiej zakrytej bieliźnie. Proste zdjęcia, bez makijażu. Sorry, tutaj byłam przy głównej ulicy, trochę było głośniej. Proste zdjęcia, bez makijażu, żeby tylko było widać sylwetkę i naturalną twarz. No ale później jak się przyjeżdża już do tej agencji, która Cię zamówiła z Polski, tak? Agencja mnie zamówiła z Polski. Jak już tam pojedziesz, to też chcą się upewnić, że te wymiary, które Ci podawała Twoja agencja matka, to są prawidłowe i prawdziwe. Ja na szczęście wtedy byłam chyba w najszczuplejszym momencie swojego życia, bo miałam tylko 89 w biodrach, co w ogóle jest szokiem. Raz jedyny tyle miałam w życiu, bo zazwyczaj byłam większa od pozostałych swoich koleżanek, ale mimo to, przez to, że miałam taką dosyć charakterystyczną gębę i fajny charakter, to klienci mnie lubili, więc tak czy owak pracowałam, mimo że byłam jedną z nielicznych, cięższych, większych dziewczyn, które pracowały. Nie mówię, że jestem duża, już to wyjaśniam w tym odcinku o modelingu w Polsce. Nie twierdzę, że jestem duża, ale jestem duża jak na modeling, bo w modelingu to już w ogóle bardzo, bardzo smukłe dziewczyny są i tak naturalnie smukłe, a ja zawsze musiałam być na dietach i tak dalej. No i w każdym razie zmierzyli mnie tam, dali mi papierową mapę w tej agencji, gdzie wszystko jest napisane po grecku, a wiecie, te ich literki są też inne niż my mamy w Polsce. I się skumaj, no i ten Cię tutaj zawiezie teraz do Twojego mieszkania. Zawieźli mnie do mieszkania, mam tam pokoik, dzielę pokoik z 2 innymi dziewczynami.
w mieszkaniu są chyba 3 pokoje i w każdym ktoś dzieli pokoje i w tym mieliśmy też 3 facetów u siebie na mieszkaniu. Także dzieliliśmy po prostu, były 2 łazienki, dzieliliśmy te 2 łazienki między chyba z 8 osób tam było, tak, były 3 i 2 osoby tutaj. Także 8 osób mieszkało w tym mieszkaniu, ale to też było super, bo byliśmy z różnych agencji, na różne castingi nas wysyłali, każdy miał swoją mapę, każdy miał swój plan dnia i ja na przykład miałam tak, że mówili mi z agencji, w których godzinach są castingi i w jakich okolicach, pod jakim adresem. Więc ja wieczorem codziennie wchodziłam sobie, znaczy wtedy jeszcze nie było takiego Google Maps, nie można było chodzić ze smartfonem i szukać sobie adresu. Właśnie się papierowej mapy używało, także bardzo się cieszę, że doświadczyłam takiego totalnie takiego oldschoolowego, że miałam takie oldschoolowe doświadczenie, żeby w ogóle używać papierowej mapy, jeszcze po tym grecku wszystko napisane i żeby szukać tych miejsc na castingi. To było super, zwłaszcza, że wtedy studiowałam właśnie stosunki międzynarodowe, a moją specjalizacją była gospodarka przestrzenna, więc ja mam bardzo dobre obeznanie się w przestrzeni. Tutaj też jak spaceruję po Nowym Jorku, to też jest bardzo przydatna umiejętność, że zawsze wiem, gdzie się znajduję. Nawet jak z turystami chodzę, że nie wiem z której strony z metra wysiąść i tak dalej, i tak dalej. Także ja zawsze miałam dobrą organizację w przestrzeni. I wieczorem właśnie sobie siadałam i tak patrzyłam, dobra, ten casting jest w tych godzinach, no to zacznę od tego castingu, w pobliżu jest ten casting, to później pojadę do tego i tak się chodziło po prostu codziennie z castingu do castingu. I jeszcze tam dostałam, przez te 3 tygodnie co byłam, dostałam jeszcze 3 prace. Z jednej pracy to w ogóle nie mam żadnych materiałów niestety, bo to był pokaz mody i to był tuż przed moim już powrotem do Polski. Ale fajna ciekawostka jest taka, że moja najlepsza przyjaciółka, która wtedy jeszcze nie była moją przyjaciółką, była moją koleżanką, ale jeszcze nie była moją przyjaciółką, a teraz była jedną z moich druhien na moim ślubie, także teraz oczywiście jest mi bardzo bliską osobą. To wtedy jej mama, ona też była z Wrocławia, tak jak ja, i jej mama do mnie napisała, czy zadzwoniła przed moim wyjazdem do Grecji, żeby zawieźć Gabrysi książkę, więc ja się spotkałam z jej mamą, wzięłam tą książkę dla Gabrysi i się okazało najlepsze, że Gabrysia ze mną, mimo że jest w innej agencji, okazało się, że Gabrysia ze mną chodzi w tym pokazie. Także fajnie, bo spędziłam sobie dzień z Gabi, która dzisiaj jest moją przyjaciółką, wtedy jeszcze nie, ale to były właśnie takie początki znajomości, że się bardziej poznawałyśmy. Także super. W ogóle dużo fajnych osób tam poznałam. Najbardziej się zakolegowałam z taką Austriaczką. Kornelia miała na imię, później pracowała dla Red Bulla, jeszcze przez kilka lat miałyśmy kontakt, ale później to tam się urwało, wiadomo. No i te 2 pozostałe prace, które miałam, ta Kornelia była z Austrii i znała przez to niemiecki. No i poszłyśmy na casting, ona pojechała ze mną, bo miała ten sam casting ze swojej agencji, też wysyłali na ten casting do magazynu. I ona była za mną, ja szłam pierwsza. Okazało się, że klientki to były 2 babeczki. Klientki to były 2 babeczki, które między sobą gadały po niemiecku, znały niemiecki. No i ona, ta Kornelia, będąc po mnie w kolejce, od razu wszystko zrozumiała, co te babki o mnie gadają. Tutaj się teraz na mnie wszyscy odwracają, o co chodzi. Dlaczego mam taką malutką kamerkę? Czemu kręcę? Także... No w każdym razie, bo tutaj się trochę rozkojarzyłam się tą sytuacją, że tak to moją kamerkę się patrzyli. No i jak ja przyszłam do tych dziewczyn, to takie uśmiechnięte, fajne i coś cały czas między sobą gadały, przeglądając moje portfolio. Bo też jeździło się z taką dużą, to się nazywa, my mówiły na to w modelingu książka, ale to jest takie portfolio, duży taki album, w którym są wszystkie Twoje najlepsze zdjęcia i to klient sobie przegląda. Oprócz tego nosi się też takie, to się nazywa kompozytka, comp card. To jest taka mała kartka, taka nie wiem ile to jest, A7 może, A6. Mała kartka z Twoim głównym zdjęciem, imieniem, jakieś mniejsze zdjęcia, Twoje wymiary, kolor oczu, wzrost. Najważniejsze po prostu informacje. No i one tak to wszystkie moje materiały sobie przeglądają i coś między sobą gadają.
I dopiero później, jak wyszłyśmy z tego castingu, to ta Kornelia do mnie mówi: słuchaj, ja zrozumiałam wszystko, co one tam o tobie mówiły. Mówię: wow, co o mnie mówiły, bo to niemiecki, to nie rozumiałam. Ona mówi, że mówiły, że masz mega magię w oczach, ale że jesteś trochę większa niż inne modelki, ale że czarujesz, że po prostu tymi oczami czarujesz. Tylko że jesteś za duża. I ja takie miałam trochę, kurde, no trochę mi się przykro zrobiło, no bo ciężko, żeby się przykro nie zrobiło, jak jesteś w tym świadku i zawsze próbujesz być na tej diecie, a i tak zawsze jesteś za duża, bo nie masz po prostu, no nie miałam nigdy szczupłych kości, ani nie miałam tego wzrostu. Mimo że mam 1,76 m, to na modelkę idealny wzrost to jest 79, więc zawsze byłam trochę niższa. Zawsze byłam trochę niższa i też grubsza, większa. Szczupła, ale zawsze większa niż pozostałe dziewczyny. No więc mi się tak trochę przykro zrobiło, jak mi to powiedziała, a powiedziała mi to zaraz po castingu. Natomiast co jest ważne w tym, że się o tym dowiedziałam, co o mnie myślały te osoby, ważne jest to, że dostałam tą pracę. Dostałam tą pracę i byłam w magazynie. Piękne takie sukienki, takie dziewczęce, zwiewne mi dali. Bardzo dobrze się z nimi pracowało i cieszę się, że zatrudniły mnie, bo widziały po prostu coś w moim wyrazie twarzy, bo widziały coś w mojej twarzy i że ta moja waga nic im nie przeszkadzała, prawda? Że przymrużyły oko, mimo że się mówi, że w modelingu to najważniejsze jest twoje ciało, to nie zawsze tak jest, bo tutaj te panie przymrużyły oko na niedociągłości w moim ciele, a postawiły na właśnie tą moją twarz, tą ekspresję i tą magię, jak to nazwały, w moim wzroku. Także cieszę się, bo chociaż byłam sobie w kolejnym greckim magazynie, a dlaczego kolejnym? Bo też byłam w innym magazynie. To nie był pierwszy magazyn, który zabukowałam. Ta jeszcze jedna fajna, duża praca to była dla magazynu Madame Figaro i to było na Cyprze. Także fajnie, bo niby wszędzie chodziłam na castingi do Aten, bo tam się zatrzymałam, a do prac wysyłali mnie właśnie na Cypr i do Saloników. Te inne pozostałe dwie prace były już w Atenach. Ale fajnie, bo sobie trochę pojeździłam i to wszystko oni płacą, oni organizują, także super. I ta praca dla Madame Figaro była świetna. Ja mam wspomnienia z tego dnia. Uwielbiam to, jak mnie przebierali i ubierali. Uwielbiam to, jak mi włosy robili. Uwielbiałam nastrój i atmosferę w czasie robienia tych zdjęć, bo puścili muzykę, był totalny luz. Fajnie, bo miałam cały wieczór dla siebie też na Cyprze dzień przed, bo przyleciałam dzień wcześniej, spędziłam noc i po pracy zawieźli mnie na lotnisko. Także miałam tam jedną noc, żeby wyglądać na świeżo na tą sesję zdjęciową od rana i spoko, bo naprawdę świetny wieczór sobie spędziłam sama w obcym miejscu nowym, a do tego jeszcze ta cudowna sesja. I też przez to byłam w magazynie, także też świetnie, bo mam po prostu teraz te materiały, pełno tych zdjęć na pamiątkę, po prostu na pamiątkę niesamowitych przeżyć i wrażeń i wspomnień.
Także to tyle, jeśli chodzi o ten mój wyjazd i moją opowieść o tym wyjeździe modelingowym do Grecji. Jeszcze czeka Was taki odcinek z Włoch. Opowiadać będę o moim modelingu we Włoszech. Także dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu i mam nadzieję, że widzimy się ponownie na Storytime w niedzielę. Na razie, pa! A jeszcze jedna jedyna rzecz na sam koniec, o której zapomniałam wspomnieć, to, że jak się wyjeżdża na taki wyjazd, to nic nie jest darmowe, w sensie za to mieszkanie czy za mój lot, oni wszystko naliczają pieniądze na tak zwany statement. I w momencie, kiedy wyjeżdżałam stamtąd, zazwyczaj jest tak, że się jedzie gdzieś na jakiś wyjazd modelingowy na miesiąc na przykład i wtedy może coś zarobić na tym, że spłaca się ten dług z każdej pracy, którą się dostaje, spłaca się ten dług za ten samolot, za to mieszkanie, czasem się dostaje jakieś kieszonkowe. Natomiast ja nie musiałam takiego długu spłacać. Co więcej, przez 3 tygodnie tylko zarobiłam, jeszcze oni mi płacili. Ale to były oczywiście małe pieniądze, bo wszystko to, co pozarabiałam w międzyczasie, płaciło moje rachunki za życie tam, za kieszonkowe i za samolot. Natomiast fakt faktem, na sam koniec trochę nawet więcej dostałam, także to było super, że przez te 3 tygodnie udało mi się więcej zarobić. No, dobra, to tyle, tylko chciałam tak tylko zaznaczyć, że te wyjazdy nie są darmowe i tak naprawdę to modelka płaci za to swoje zakwaterowanie i za podróż. Na razie, hej!